Witajcie telewidzowie pierwszego poranka na Filipinach, a jesteśmy w Manili i co wam powiem, jest godzina 7:30, ja już wyszedłem po jakieś śniadanie. Zazwyczaj jak lecimy w tą stronę Azji, no to mamy problemy. Problemy, żeby wstać rano, a dzisiaj się udało wstać o 6:30, także szybko. Ja 7:30 jestem już na dworze i idę poszukać coś do jedzenia. Przyjeżdżając pod apartament nawet nie mieliśmy pojęcia, że to ma ponad 40 pięter, a my mieszkamy na 33. Jak ktoś bywał wcześniej na Filipinach, to wie, że oni uwielbiają koszykówkę i patrzcie na to. Zwykła ulica, a tutaj tak, kosz, tutaj jest boisko narysowane, można sobie grać. Wczoraj widzieliśmy jak grali w piłkę, jak grali w kosza. Te jeepy na Filipinach są świetne. Tutaj stoi jeszcze jeden. Coś się zepsuło, naprawiają. Zaraz wam pokażę jaki Mercedes, znaczek. Patrzcie, to jest Jeep. Stare auto. Na Filipinach bardzo popularne jest jedzenie właśnie czegoś takiego. Tutaj pani ma porobione takie półmiski powiedzmy i są różne dania. Wybieracie sobie, pani ładuje to w talerzyki, do tego ryż, zupa. Zaraz wam jeszcze coś pokażę, podpytałem. 100 peso coś takiego kosztuje, czyli 7 zł. Patrzcie, na ulicach pani tutaj pazury robi. 100. Pewnie i tak mi zawyżyła, ale to cena byłaby niższa, tak mi się wydaje. Widzę, że po drugiej stronie jest jakaś buda, więc idę, tylko najpierw muszą te jeepy tutaj przejechać. Ogólnie nie jest jakaś mega ruchliwa ta droga, więc uda mi się to zrobić. O, dość szybko. Dobra, kolego, puścisz mnie? Dobra, nie trąb na mnie. Tu widzę, że nie tylko jedna jest. Tutaj widzę, jest jakieś stanowisko. Tutaj drugie. Zaraz zobaczymy, co kolega tutaj miesza. O! Kurczę, jakieś kary czy co? Tutaj zobaczcie, mamy makaron z parówą. No i tutaj też jakieś, wygląda to na mięso, ale nie wiem w czym. Ja już podjąłem decyzję, kolega tutaj jeszcze coś tutaj pokazuje, żeby nagrać go, a ja biorę, zobaczcie, taką wieprzowinę sobie na śniadanie w sosie, do tego będzie ryż. I chyba jeszcze jajko wleci. Pani już zrobiła moje zamówienie. Please, one rice. Za 3 jajka, moją wieprzowinę, ryż zapłaciłem jakieś 8 zł. A teraz biorę jeszcze jedną rzecz dla Mariki, bo ona uwielbia. A biorę bułko, patrzcie, kokosy całe. 3,50 za takiego kokosa chcą, biorę zaraz na wynos. Kokos już przelany do woreczka foliowego, patrzcie. I środek, patrzcie. Uwielbiam ten środek, taki miękki jak jest, jak go nie trzeba skrobać. I ląduje tutaj do środka. 3,50 gdzieś to kosztuje. A Marice biorę klasycznie, już byłem tutaj sprawdzać. Marika z chęcią zje takiego kotleta z kurczaka. 5 zł taki zestaw Mariki. Taki makaron i do tego kurczak. Za 2 zestawy mięsne, czyli ten kurczak i moja wieprzowina, ryż, makaron, do tego kokos, do tego 3 jajka i jeszcze takiego spring rollsa zamówiłem tutaj, widzicie? 17 zł wyszło. Spójrzcie na ten motocykl. Dobry jest. Tutaj z przodu, raczej motocykl zwykły, a to jest dobre. To wygląda jak te niemieckie motory podczas II wojny światowej. Pan mi tutaj coś grozi, patrzcie. Tu siadacie i jedziecie, nawet 2 osoby tam małe wejdą. Jakbyście chcieli sobie sprawdzić, jakie są ceny, no to tutaj macie nazwę tego apartamentu. A my płacimy, tutaj macie lobby, my płacimy 95 zł za nockę. Ceny już znacie, a tak wygląda to na talerzu moje. Prezentuje się bardzo ładnie. Mariki spokojniej, kurczak, makaron, smacznego. Dobra, smacznego. Marika zdążyła głowę umyć. U nas dzisiaj dzień pracujący, więc też na dworze nie byliśmy oprócz tego poranka i Marika jeszcze przy laptopie, a ja wychodzę po jakieś jedzenie. Wychodzę z apartamentu i od razu jest jakaś knajpka. Ta knajpa już wiem, jest otwarta 2-4 na dobę. Tutaj też są jakieś, idę zobaczyć. W tej knajpeczce pani sprzedaje jakieś parówki. A tutaj co mamy? Pierożki. Jakiś biznes jedzie, co to jest? Pierożki też jakieś. Rano pokazywałem wam te boisko i kosz tutaj na ulicy i patrzcie, młodzi ludzie grają sobie. Ile oni mają? O, ci to mają, nie wiem, z 14, 15, tam 2 ma, to nie wiem, z 10 może. O, jest akcja? Jest! Wychodzę na główniejszą ulicę i tutaj widzę, już coś się dzieje. Jest jakiś grill. O, nawet więcej tego jest. Zaraz zobaczę, co tutaj pani sprzedaje. Filipińskie przysmaki. Kurczaki z rożna też są dość popularne na Filipinach. Patrzcie, jak się ładnie kręcą. 335 peso, cały to jakieś 24 zł. Przechodzę obok stacji benzynowej i patrzcie, 60 peso, 95 kosztuje i diesel też 60 kosztuje, to wychodzi jakieś 4,20. Dzisiaj zjem na miejscu, biorę sobie taką wołowinę, widzę tutaj jakiś sos, ziemniaki też są w środku, do tego będzie ryż. Na takie talerzyki sprzedają. 6 zł 30 groszy taki zestaw, 90 peso. Tu jeszcze zupa do tego. Na początek zupa wygląda na jakąś słabą, bo to tylko sam rosół, ale zobaczymy. Dość bogaty smak, ale jakaś kwaskowata lekko.
Nie wiem skąd ten kwas. Dobra, odstawimy, zjemy ją później. Teraz czas na tą wołowinę. Sos dobry, ale często właśnie jest zimny. Dają ciepły ryż, a znowu danie jest zimne. No bo jak leży już trochę w tym bemarze, no to wiadomo, że zimne musi być. Ale w smaku już czuję, że sos jest dobry. Wołowina też widzę, że się rozpada. Sos bardzo dobry. Dobrze trafiłem. Zapomniałem już nazwy, będę musiał podpytać, może mi się przyda w przyszłości na Filipinach. Biorę sobie jeszcze takie orzeszki, zobaczcie, na świeżo prażone, świecą się pewnie od jakiegoś oleju palmowego, ale spróbuję. Są jakieś z chili i też są bez chili. Są też z jakimś czosnkiem, ale wezmę sobie miks tych. Na wynos biorę jeszcze takie 3 jajka. Pani mi też ładuje od razu ryż. No i tutaj też widzę sporo rybek kolega ma. O, jeszcze jest jakiś makaron smażony. Na Filipinach bardzo popularny jest też balut. Balut to wiecie, takie embriony kurczaczków. No i dziewczyny to się zajadają, no to jest przysmak filipiński. 7 godzin różnicy z Polską robi swoje, jest godzina 24:15 albo 00:15, a my się bierzemy za kolację. Marika skończyła swoje zajęcia. Kurczak adobo, kurczak w panierce. Dobre. Panierki więcej niż kurczaka, ale dobre. Takie KFC filipińskie. A ja mam jajko, no to jest, kurczę, jak to się nazywa, Maria? Zapomniałem. Boczek? Schab. Nie, schab, tak, schab z ryżem i jajkami. No smacznego. Smacznego. Witajcie telewidzowie! Kolejnego dnia w Manili i nie, my nie wyjeżdżamy jeszcze z Manili. Prawdopodobnie jutro, a dzisiaj idziemy coś zobaczyć, pozałatwiać kilka rzeczy. Musimy sobie kupić karty, musimy wybrać też pieniądze, także godzina lekko po 11, a my idziemy w Miacho. Musimy też coś zjeść, a tutaj po drodze sporo takich miejsc, gdzie karmią miejscowych. Widzieliście już po drodze. My też coś takiego będziemy szukać. To jest dobry sprzęt. Motocykle widziałem, a to jest rower. Główna droga, a tutaj warsztat dla motorów, dla motocykli. Patrzcie, tutaj kolejny. Macie jakiś problem, podjeżdżacie, to wam zaraz coś zrobią. I takie coś sprzedają. Tutaj też fajnie, bo podpisywane są, więc nie trzeba pytać. To też nieźle wygląda. Stary wóz strażacki. Wydaje mi się, że na chodzie. Tutaj kolejna rzecz. Co oni tu sprzedają? Coś na pewnie głębokim oleju to jest robione. Zaraz zajrzymy. No tak, olej tutaj. Teraz akurat się nie grzeje, bo jest nasmażone. To jakieś pączki. To mi się podoba. Właśnie takie całe sklepy, że sprzedają tylko jajka. No znajdziecie to jeszcze jakiś olej czy coś, ale ogólnie sprzedają same jajka. How much? Like 30? 270. Thank you. I taki klimat lubię. Tutaj są te półmiski do jedzenia, a tutaj patrzcie, coś się gotuje. Kurde, zaraz zobaczymy, czy to nie będzie gorąco. Nie, co pani... Jakaś zupa się robi. To jest dopiero stara maszyna. No nie wiem ile ona ma lat, ale na pewno sporo. Próbujemy wybrać pieniądze, 20 000. Zobaczymy, czy nam da. 20 000 to jest jakieś 1400 zł. Okej, zaraz zobaczymy. Nie słychać, żeby liczył. Aha, trzeba zapłacić jeszcze 250 peso opłaty. Tak, no bo nie ma wyjścia na Filipinach, nie znamy. I co? Idzie? Coś dostałem już powiadomienie, że pieniądze zaraz tu powinny być. Weź kartę, no a reszta? A jest, proszę Jest. bardzo, 20 000 peso. A kasę wybieraliśmy w tym banku. I to w sumie ważne na Filipinach, sprawdźcie sobie, bo niektóre banki dają tylko 10 000, a i tak musicie zapłacić 250 peso za wybranie, więc lepiej wziąć 20 000 niż te 10 000, bo później będziecie musieli za każdym razem zapłacić 250 peso, a to jest jakieś lekko ponad 15 zł, więc jakbyście wzięli 2 razy, no to jest ponad 3 dychy. Tak się kolega relaksuje na ulicy. Po drodze mijamy Bangkok Hospital, a Marika była kilka razy w Bangkok Hospital, tylko że nie tu, tylko gdzie? W Tajlandii, Ogólnie generalnie w w Tajlandii. tak. Nie tylko w jednym miejscu. Rewelka, patrzcie. Ksero, drukarka, skan. Jak ktoś coś chce, może sobie to wydrukować. Przy szpitalu. Piękny biznes. Tu pewnie sporo ludzi tego potrzebuje ze szpitala, z jakieś dokumenty. Aha, i to dziewczynka jeszcze zaczepia Marikę. Dobra, my idziemy dalej. Bye bye. Po drodze mijamy taki budynek widmo trochę. Żadnego okna nie ma. Wszystko powybijane, nawet z ramami. Więc nie wiem, czy on będzie do rozbiórki, bo wygląda na taki dość stary ten budynek. Tutaj zresztą przed budynkiem też nie za ciekawie to wyglądało jak jakiś hotel, tak mi się przynajmniej wydaje. A teraz, o, tu nawet ktoś sobie śpi, nie działa to. Nie wiem, czy to ktoś to remontuje, czy to już właśnie stoi takie puste długo. Tu znowu auto rozwalone, no raczej tym nikt już nie jeździ, bo
Patrzcie, jak to w środku wygląda. Tak się transportuje gaz na Filipinach. Kiedyś w Polsce też dość popularne. Jeździły po wioskach takie samochody. Nie wiem, czy wiecie, ale na Filipinach siedzieli też Hiszpanie. I takie rzeczy pozostawiali po sobie. Niestety zamknięty. W Ameryce Południowej ostatnio byliśmy, to pootwierane wszystkie te kościoły, ale ta sama zasada. Jest kościół, a jak jest kościół, to też jest park naprzeciwko, choć te parki tutaj, jak widzimy, wyglądają trochę gorzej niż w Ameryce Południowej. Jestem w lekkim szoku, że Manila tak wygląda. Ja myślałem, że to jest większa dziura, ale ona naprawdę bardzo mocno się rozwija. Sporo takich wieżowców, sporo budynków, sporo hoteli. Widzimy też nowe na trasie, które się budują, trochę jak Phnom Penh. Dokładnie tak, też mi się kojarzy z Kambodżą. Tyle, że tutaj moim zdaniem jeszcze jest trochę tak bardziej, panuje większy chaos, większa bieda, na ulicach bardzo dużo ludzi śpi. Wiadomo, że w centrum Phnom Penh też to jest, ale wydaje mi się, że tutaj znacznie na większą skalę. Jesteśmy w Seven i postanowiliśmy, że bierzemy kawę. Zobaczymy, jak ona smakuje, bo wiemy, że w 7-Eleven w Tajlandii kawa dobra. A tutaj, Americano sobie wziąłem, bo Marika wzięła z jakimś mlekiem, a mleko od razu jakieś brązowe wyleciało, także... Smakuje jest po prostu jak karmel albo wanilia, także takie Tak. już słodziutka kawa. Jeszcze mi leje. Bo Aha, wziąłem wodę. sobie Americano, no tak, wodę mi daje jeszcze. Biorę sobie takie orzeszki za 10 peso, czyli 70 groszy, taki woreczek, Tutaj podobno znajdziemy sklepy, gdzie sprzedają SIM-karty, ale patrzcie, w Manili święta na pełnej już. Choinki wystrojone tutaj, te balustrady, czy jak to się nazywa. Idziemy zobaczyć na jakieś promocje. Mamy jeszcze darmowy koncert na pianinie. Załatwiamy pierwszą SIM-card właśnie tutaj, w tym sklepie i zaraz Wam powiem, jakie są plany tutaj dostępne na internet na Filipinach. Marika już płaci za kartę. Musiałem rozmienić pieniądze, bo będziemy doładowywać teraz w maszynie, a maszyna nam później przerzuci te pieniądze jakby na kartę. Kolega nam teraz pomaga, wybija nasz numer telefonu najpierw. Doładowujemy 250 peso, nie można kartą. Pay cash. Insert it Trzeba one by one. wrzucić When it tutaj lights up do again, maszyny. I od razu mamy też nowego subskrybenta. Pan Yeah. mówił, There czy you go. tak, nagrywamy Thank you. coś, bo widzisz, że z kamerą latamy i mówi, że poogląda. Zobaczcie, jaka kawiarnia. ZUS Coffee, wchodzicie i nie wychodzicie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Lepiej nie wchodzić. Lepiej nie wchodzić. Ciekawe, co tam podają. W tej galerii na drugim piętrze jest Time Zone. Z tego co widzę, no to tam mają bilard. Tu jakieś, sporo tych różnych sprzętów do gier. Po tej stronie też sala do bilardu. Popularne na Filipinach granie w bilarda. W tych małych wioskach często grają i to na kasę. No, tam dla małych dzieci jakieś samochodziki. Jest tutaj co robić. Zamówiliśmy jedną rzecz, na którą musimy poczekać godzinę, więc przyszliśmy coś zjeść i nie zjemy nic filipińskiego tym razem. Dzisiaj kuchnia japońska, czyli ramen, u mnie inny, u Mariki jest kimchi, mój już nie pamiętam jak się nazywa, ale mój ma więcej jajka i więcej mięsa. Ale to nie taki zły ten boczek, Marii. Oj, ostra. Ostra? Pani powiedziała, że medium. Dobra, smacznego. Smacznego. Wróciliśmy po nasze zamówienie i patrzcie, co my sobie zamówiliśmy. Takie reklamówki, szmaciówki z naszym logo i z kodem już skanowaliśmy, działa tak, coś takiego. Chcieliśmy sobie jeszcze takie kurteczki wziąć i bluzy, ale nie ma naszych rozmiarów, więc bierzemy tylko reklamówki. Bardzo dobrze to wychodzi. Taka mała reklamówka kosztuje 7 zł z nadrukiem. Czekamy na jeszcze jedną reklamówkę. Pani już ma wydrukowane nasze logo. Teraz przykłada i zaraz to zgrzeje i będzie gotowe. Patrzcie, czekamy aż to się nagrzeje do 239 stopni. Tam widzicie, jest 215. Ta maszyna i najpóźniej będzie zgrzewać. Pani już zgrzewa naszą reklamówkę. Dowiedziałem się, że 30 sekund będzie pani zgrzewać, ale nie doszło do tej temperatury. Chyba wystarczy, pani lepiej wie. 30 sekund. No jestem ciekaw. Pani jeszcze położyła takie kartki zwykłe, żeby coś tam pewnie się nie zadziało. Co? Ale pięknie. Postanowiliśmy się jeszcze zmasować. Trochę nam zeszło w tym centrum handlowym. Plany były troszeczkę inne na dzisiaj, ale nie wypaliły. Ale mamy już plany na jutro. Zaraz będziemy mieli zachód słońca, a zobaczcie, ile statków w oddali stoi. Słońce zaraz nam zajdzie, widzicie tutaj na środku, ale patrzcie, jaki tutaj jest syf. A co najlepsze, że tam luksusowe jachty od razu, marina piękna, a tutaj bieda. Patrzcie, tutaj worki porozwalane. I co najważniejsze, to koszykówka na Filipinach. Patrzcie, na palmie przyczepiona jakaś płyta, jest też obręcz i grają sobie chłopaki. W tym miejscu chłopaki grają w kosza, ale piękne kolory nam się tam robią z tyłu. Marii jeszcze pstryka, a tutaj
przy drodze pani sprzedaje jeszcze ryby. Ryby pewnie z morza tutaj, no bo niby skąd miałyby być? Ale jakieś czarne. Widzimy, że tutaj niezła bieda i pan też wygląda na biednego, który sprzedaje te kokosy, więc nie wiemy nawet, czy to jest jego biznes. Więc postanowiliśmy, że bierzemy takiego kokosa. Może coś tam dla niego będzie z tego. Zimny nie jest, ale jest lepszy niż ten, co wczoraj. Wydaje mi się, że jest trochę słodszy. Zimne są najlepsze, pamiętajcie, jak będziecie, to pytajcie o zimne. No tutaj pan akurat nie miał z lodówki. Trafiliśmy na świąteczny market. Czy coś tu będzie? Czy będzie wino grzane? Czy będą pierogi i kiełbaski? Już widzę, są ziemniaki kręcone. O, coś takiego też można znaleźć i w Polsce. Patrzcie, coś takiego, ale my na razie tego nie będziemy jeść. Idziemy do... Ale widzę już takie filipińskie przysmaki. Jest nawet świąteczny kebab. Ogólnie nic ciekawego na tym markecie. Tutaj konkretnie, patrzcie, na ulicy porozstawiali kosze z jednej i z drugiej strony i grają. Patrzcie, dawaj no! Będzie? Ej, dobry! Ale patrzcie, od małego grają w kosza. Dziewczyny też. Zobaczymy, jak mały sobie poradzi. O, mały prawie, no. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za udostępnianie, lajkowanie, komentowanie i mam małą prośbę do osób, które oglądają nasze filmy na telewizorze. Jakbyście chcieli nakarmić nasze algorytmy, to wiemy, że oglądacie czasami 2-3 osoby przy telewizorze, więc jakbyście kliknęli lajka na telefonie, albo jakąś subskrypcję, albo jakiś komentarz dodali, będziemy wdzięczni, algorytmy to zobaczą i pchną nasze filmy troszeczkę mocniej wyżej, choć ostatni odcinek bardzo dobrze poszedł, także jeszcze raz wielkie dzięki za to wszystko. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!